Cześć, siemano. Witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. I na samym początku chciałbym podziękować MDN Productions za pomoc w nagraniu materiału do tego poradnika. Także dzięki wielkie MDN i razem zabieramy Was tym razem na Isavi do krypty ze Sfinksami oraz krypt Wardenami. Jest to według mnie jedna z najfajniejszych miejscówek do huncenia w duo w przedziale levelowym, powiedzmy od 400 w górę, ponieważ huncimy tutaj na tak zwane terapie z krzaczków. Czyli druid wbiega w odpowiednie miejsce na mapie i chowa się za krzaczkami, no a Knight stoi, bloczy i w ten sposób zbijamy wszystkie klaty. Ja bardzo lubię huncić w ten sposób, dlatego też ta miejscówka bardzo mi się podoba. Co więcej, mamy tutaj od 4 milionów nawet do 5 na 100% na godzinę expa. Zależy to przede wszystkim od naszego levela skilli, od tego czy i jakie mamy czarmy, z jakiej broni korzysta Knight, ponieważ to ma tutaj bardzo duże znaczenie. No i my tutaj, jak zobaczycie na filmiku, nie wyciągaliśmy jakichś spektakularnych liczb. Myślę, przekraczaliśmy na pewno 4 miliony na godzinę. Natomiast my też koncentrowaliśmy się na tym, żeby jak najlepiej przedstawić samą metodologię huncenia tutaj. No i też MDN nie miał tutaj jeszcze wbitych czarmów, więc to też sporo nam obniżało ten expert na godzinę. Jeśli chodzi o sam profit, nie jest tutaj zbyt spektakularny. Myślę, że około 300k na godzinę profitu powinniście tutaj zrobić. Czasami troszkę więcej, czasami mniej. Nie sugerujcie się tym, co widzicie na filmiku, ponieważ ktoś na markecie sprzedał lub kupił bodajże Energy Bar albo jakiś inny śmieć, który wypada ze Sfinksów za jakąś abstrakcyjną cenę, dlatego ten profit u nas wyświetla się kosmiczny. Jednak taki nie był, to wam gwarantuję. Także przejdźmy sobie może do tego, jak powinniśmy się ubrać, żeby bezpiecznie huncić na tej miejscówce, zwłaszcza na niższych levelach. Wiadomo, im wyższy level Knighta, tym na więcej możemy sobie pozwolić i mniej koncentrujemy się tutaj na obronie, bardziej wtedy koncentrujemy się na damage'u. Przede wszystkim odporność na obrażenia fizyczne będzie tutaj bardzo istotna, ponieważ większość obrażeń właśnie z tego typu źródła pochodzi. Do tego obrażenia od świętości. To też jest główne źródło obrażeń, jakie się tutaj pojawiają, także imbu od świętości jest jak najbardziej mile widziane. Oprócz tego też warto zrobić sobie jakieś dodatkowe imbu lub chociaż założyć coś z odpornością na ogień. Też na pewno nam to pomoże, bo to są takie główne 3 typy obrażeń, jakie tutaj będziemy otrzymywać. Jeśli jesteśmy druidem, możemy też założyć coś na teren, na przykład Berskina, Teurgic Amulet oraz coś na energię, ale tych obrażeń już jest tak naprawdę niedużo. Ja tutaj w czasie nagrywki miałem dużo obrażeń, dużo odporności od ognia, ale to dlatego, że skończył mi się imbuing w Berskinie na HP licza, dlatego też po prostu nie korzystałem z defa na ogień, bo więcej mi dawał niż def na ziemię. Co ważne, tutaj jeśli chodzi o imbuingi, no to na druidzie to standardowo 2 razy mana leech, jakiś fajnie mieć HP leecha, protekcję od świętości to jest praktycznie najważniejsze kwestie. Fajną opcją jest Dwarven Armor, bo daje nam dodatkową ochronę od obrażeń fizycznych i do tego możemy włożyć 2 imbuingi, czyli na przykład na ogień plus na HP leecha, co już zwłaszcza na niższym levelu bardzo dużo nam da. W tarczę wkładamy wtedy odporność na świętość. No i mamy naprawdę dużo defa. Już na niższym levelu jesteśmy w stanie spokojnie stanąć sobie z 3 Sfinksami i przeżyć to bez większego trudu. No i przejdźmy może do tego, z czego będziemy zadawać obrażenia. Jeśli chodzi o Knighta, no to dużą przewagę tutaj mają Knighti, którzy korzystają z klubów, ponieważ mamy tutaj do dyspozycji Mortal Mace, która bije od śmierci, a właśnie na ten żywioł te potwory są najbardziej wrażliwe. Krypt Warden jest dodatkowo 35% wrażliwy na śmierć, natomiast Sfinks 15%. To jest naprawdę mega sporo. Także jeśli korzystacie z kluba, no to możecie sobie użyć Mortal Mace'a i jest bardzo dobrze. Jeśli nie korzystacie z kluba, no to wtedy najlepszą opcją będzie tutaj lód.
No oczywiście wiadomo, jeśli ktoś może sobie pozwolić na Soul Weapon, która ma obrażenia od śmierci lub od lodu, no to z tej właśnie korzysta, bo będzie po prostu robił z tego największe obrażenia. No jeśli nie, no to wiadomo, jakieś Winterblade'y i tym podobne też się jak najbardziej nadadzą. W ostateczności Destruction Zimbu na lód też będzie ok. Jeśli chodzi o Druida, no to Druid tutaj zaopatrza się przede wszystkim w Avalanche. Do tego zaopatrza się w SD-ki. SD-ków nie potrzebujecie dużo, powiedzmy 100-200 maksymalnie na jeden hunt wam spokojnie wystarczy, ponieważ używamy ich tylko i wyłącznie do dobijania pojedynczych potworów. No i oczywiście bijemy też dodatkowo z Wave'a i z Terahura, ewentualnie jak klata już jest na czerwonym HP, możemy dobić to z UE. I to jest tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o damage. Jeśli chodzi o czarmy. I jeśli ktoś ma Curse'a, no to mega fajnie, bo Curse bije ze śmierci. Zakładamy sobie go na Crypt Wardena, natomiast na Sphinxa możemy sobie założyć Freeza i to jest taka idealna kombinacja. Jeśli nie mamy któregoś z tych, możemy go zastąpić Zapem, Poisonem. Też będą jak najbardziej ok. Dobrze, przejdźmy sobie już do samej metodologii huncenia na tej miejscówce, omówienia jak to wygląda. Także przede wszystkim pamiętajcie, żeby zaopatrzyć się w dużą ilość krzaczków na Druidzie oraz powiedzmy około 100 Magic Walli na Knightie, ponieważ Knight będzie nam musiał doklejać na niektórych klatach Magic Walla, żebyśmy sobie mogli bezpiecznie i spokojnie wbiec na naszą pozycję. Także to jest tyle tytułem tak naprawdę wstępu i tego, jak przygotować się do expienia. Teraz jak huncimy tutaj. Dobrze. Cały hunt wygląda tak, że zazwyczaj Knight wbiega pierwszy, luruje potwory, a my Druidem biegniemy za nim i dolurowujemy pozostałe potwory lub te, które pogubił Knight, żeby było ich po prostu na klacie i jak najwięcej. Omawiając poszczególne klaty, zobaczycie strzałki, które będą pojawiać się gdzieś tam na ekranie i każda strzałka oznacza co innego. Niebieska strzałka, umówmy się, że będzie to pozycja Knighta, żółta strzałka to gdzie Knight ma rzucić Magic Walla, zielona strzałka gdzie lądują krzaczki, a czerwona strzałka to miejsce, gdzie ma ustawić się Druid. I na każdej klacie będziemy z tego schematu korzystać. Zaczynając od pierwszej klaty, którą lurujemy od razu od wejścia na respawn. Knight oczywiście wbiega pierwszy, ustawia się na pozycji przed grobowcem, tak jak widzicie w tej chwili pewnie na ekranie, i rzuca Magic Walla w miejsce zaznaczone żółtą strzałką. Druid natomiast, dolurując potwory, wbiega w miejsce obok grobowca, rzuca sobie krzaczka tak, żeby potwory nie mogły do niego dojść, tak jak widzicie, jak pokazuje to strzałka, kolejna strzałka. No i w tym momencie zaczynamy zbijać klatę. Oczywiście biegnąc już możemy rzucać avalanche, żeby zadawać jakiś damage po drodze, tylko pamiętajmy, żeby przed wbiegnięciem na pozycję mieć już cooldown na krzaczkach. No bo jeśli zamiast krzaczka wbiegnie nam tam potwór, utrudnimy sobie po prostu życie. Po zbiciu jednej klaty biegniemy korytarzem w dół do kolejnej. Tutaj Druid wbiega pierwszy, wbiega do wnęki w ścianie i rzuca sobie jednego walla przy górnej prawej kratce, tak aby móc w każdej chwili w razie czego wyjść z tego trapa, ponieważ jeśli nie rzucimy tego walla, też nic się nie stanie, po prostu będziemy mieli 3 sfinksy na sobie i będziemy musieli zaczekać aż Knight zluruje resztę mobów, wróci do nas i zeksetuje to, co jest na nas. Ale jeśli sobie rzucimy tego krzaczka, to w razie, jeśli Knight się na przykład gdzieś tam starpuje w trakcie lurowania, zawsze możemy wyjść z tej pozycji, dobiec do Knighta i mu pomóc. Także głównie dlatego potrzebny jest nam ten wall. Gdy już Knight ściągnie lura, ustawi się na miejscu, wychodzimy z naszego trapa, ustawiamy się oczywiście na Terra Wave'a i zbijamy kolejną klatę. Klata numer 3 jest ciekawsza i wymaga dużo więcej zręczności od Druida, ponieważ Knight biegnie prosto w dół, luruje potworki, które tam jeszcze gdzieś tam się chowają i zbiegamy do środkowego korytarza, który przecina cały respawn, natomiast Druid już wcześniej wbiega w ten korytarz
przebiega miejscówkę, w której się ustawiamy i luruje potwory z dużego pokoju, który jest za korytarzem. Ściąga stamtąd jak najwięcej. Tutaj przydatny jest hotcase z summonem Demon Szkeletona, ponieważ jak wracamy, czasami jeśli musimy się troszkę bardziej pospieszyć, bo na przykład Knight już dobiega na pozycję, no to możemy sobie rzucić DS-a, żeby te potwory się nie zgubiły i nie wróciły na miejsce respawnu, tylko żeby ten DS je do nas dociągnął. I też wbiegamy między dwa grobowce, rzucamy sobie walla, drzewko przed siebie. No a Knight oczywiście w tym momencie powinien już być ustawiony centralnie przed nami, żebyśmy mogli rzucać te rachury w te mobów. No i te świnksy, które sobie dolurowaliśmy, będą dochodzić w miejsca potworów, które popadają. I mniej więcej tak wzbijamy tą klatę. Jest to jedna z dwóch najcięższych klat tak naprawdę, no bo tutaj często mamy bardzo mało czasu na rzucenie krzaczka. W drodze do czwartej klaty wracamy się nieco i biegniemy w dół. Knight przechodzi pierwszy przez drzwi, idzie na prawo i luruje za sobą mobki. My natomiast zbiegamy kawałek korytarzem w dół. Tam powinny być jeszcze 2-3 mobki, które możemy dolurować. Wracamy do Knighta, przebiegamy obok klaty na skos i rzucamy za sobą krzaczka, tak żeby te potwory, które my dolurowaliśmy, nie mogły do nas dojść. Ustawiamy się oczywiście standardowo na wave'a i zbijamy klatę. W drodze do piątej klaty nie ma znaczenia, kto tak naprawdę biegnie pierwszy. Tak czy owak, do roomu wbiega druid. Najlepiej wrzucić sobie już wbiegając do roomu krzaczka przy sarkofagu, bo później nie będziemy w stanie wrzucić dwóch naraz, bo cooldown na to nie pozwoli. Ja robię to tak, że wbiegając do pokoju rzucam krzaka przy sarkofagu, obiegam pokój prawą stroną do góry, tak żeby sfinksy zeszły za mną i żebym miał jak najwięcej czasu później na rzucenie krzaczka. Wbiegam w miejsce obok sarkofagu, rzucam drugiego krzaka. W momencie, gdy Knight dobiega na pozycję, gdy ja już jestem ustawiony, warto też rzucić na przykład krzaka w miejsce, gdzie ma się ustawić Knight, żeby potworki, które będą schodzić z góry, nie zablokowały mu go i że mógł się bezproblemowo ustawić. Knight po ustawieniu na pozycję, fajnie jak rzuci nam walla między klatą a naszym krzaczkiem, żebyśmy mogli sobie bezkarnie podchodzić na Ice Wave'a, który ma mniejszy zasięg niż Terrahur. I to jest takie idealne według mnie ustawienie na tej klacie. Jest to jedna z większych klat, ale też bardzo przyjemnie się ją zbija. Do kolejnej klaty wychodzimy z pokoju na dół, biegniemy w prawo. Oczywiście pierwszy biegnie Knight, lurując potwory. Część na pewno pogubi i tu jest rolą druida już, żeby je dolurować. Jest to tak naprawdę najtrudniejsza klata, najłatwiej się na niej strapować przez długi, wąski korytarz, dużą ilość mobów, która się znajduje, oraz piekielny kamień, który jest na środku ścieżki i bardzo przeszkadza. Dobiegamy do lewej górnej części korytarza. Jest tam, można powiedzieć, dziura w ścianie, wyrwa. Nad tą wyrwą ustawia się Knight z klatą potworów. My musimy biec na tyle blisko Knighta, lurując resztę potworów, żeby być w stanie właśnie przez tą wyrwę ominąć dołem tą klatę potworów, przebiec obok niej na górę i tam się ustawiamy. Kiedy już mijamy klatę z lewej strony, mamy miejsce, w którym rzucamy drzewko, żeby te wszystkie pozostałe zlurowane potwory nie były w stanie do nas dojść. I wtedy standardowo zbijamy klatę. Terrahury, Ice Wave'y, Awa. Ma wszystko paść. Potwory nam będą ładnie dochodzić. Jest to też kolejna bardzo duża klata, która dobrze podbija nam expa tutaj. I kolejna klata. Wracamy się kawałek w prawo, przechodzimy przez drzwi. I druid wbiega w wyrwę po prawej stronie w ścianie. Rzuca sobie tam krzaka i czeka przy tym krzaku, aż Knight zluruje resztę potworów. Wtedy Knight dobiega do nas, ustawia się przed nami tak, żeby zblokować nas klatą potworów i możemy się spokojnie cofnąć do tej wyrwy, aby rzucać Terrahury w całą klatę. No i ta klata jest bardzo prosta, tak naprawdę jest to chyba jedna z najłatwiejszych klat, jakie mamy tutaj do zbicia. Do kolejnej klaty biegniemy w górę korytarza, przechodzimy przez drzwi i tutaj Knight zaczyna lurować. Tak naprawdę musi te wszystkie potwory zgubić i biec dalej. I to naszym zadaniem jest zlurowanie tych sfinksów, które znajdują się w tym pomieszczeniu i przeciągnięcie je przez skośny korytarz w górę.
Warto tutaj się właśnie też wspomagać demon szkieletonem, żeby po prostu jak gdzieś tam w wąskim przejściu będą zostały nam te sfinksy, możemy sobie rzucić DS-a, żeby on je to kawałek przytrzymał, podciągnął, żeby nie zaczęły nam uciekać. I tak samo wchodzimy do między gerbowiec a ścianę. Tutaj Knight dobrze, jeśli rzuci sobie po drodze już Magic Walla w miejsce, w które ma się ustawić, bo później tych mobów jest dość dużo i prawdopodobnie będzie miał problem z ustawieniem się w tym miejscu, bo po prostu potwory zajdą mu drogę. Natomiast my oczywiście rzucamy sobie krzaczka, ustawiamy się w dół z wave'em i tutaj też w momencie, gdy już potwory ustawią się wokół Knighta, warto, żeby ten Knight dorzucił nam Magic Walla między sarkofag a klatę, żebyśmy sobie też mogli podchodzić bezkarnie na Ice Wave'a, żeby po prostu szybciej to padało, a też nie tracimy tak tury. No i to jest tak naprawdę ostatnia klata na całym respie i biegamy sobie tak w kółko. Oczywiście wymaga to jakiegoś zgrania i myślę, że po kilku okrążeniach też już będziecie wiedzieć, co macie dokładnie robić. My na początku też troszeczkę to kaleczyliśmy, bo wiadomo, no każdy musi poznać miejscówkę, poznać drogę, wiedzieć gdzie, co ma rzucić. No ale myślę, że po jednym huncie już będzie to szło naprawdę dobrze i sprawnie. No i za chwilę pokażę wam jeszcze wersję tego ekspowiska na mniejszy level, gdzie nie ma tych najgroźniejszych klat do zbijania. I kiedy mamy mniejszy damage, resp nadal powinien nam wystarczyć. Tak naprawdę są to te same klaty. Różnica jest taka, że od tej klaty na samym środku, gdzie lurujemy z DS-em, nie biegniemy już, nie wracamy się w dół, tylko biegniemy od razu w prawo do jednej z małych klat. Jest to małe kółko, ale przy mniejszym levelu, przy mniejszym damage'u lub ewentualnie gdy jest jakiś event z przyspieszonym respem, takie małe kółko powinno nam spokojnie wystarczyć. Jest ono znacznie bezpieczniejsze, znacznie łatwiejsze w bieganiu, ponieważ nie ma tu tych najtrudniejszych klat. I tak naprawdę to wszystko, co dla Was przygotowałem w tym poradniku. Mam nadzieję, że ułatwi Wam ten poradnik expienie na Sfinksach, bo myślę, że naprawdę warto odwiedzić tą miejscówkę. Oczywiście jeszcze raz dziękuję MDN-owi za pomoc w realizacji tego materiału, ponieważ no, też musiał poświęcić swój czas, żebyśmy sobie to nagrali w jakiś taki w miarę sensowny sposób. Oczywiście napiszcie, czy taka forma poradnika i bo nie ukrywam, no jest troszeczkę inaczej zrealizowany niż te wcześniejsze poradniki. Jak widzicie tutaj w górnym rogu ekranu też, oprócz tego, że widzicie jak ja biegam w górnym rogu ekranu, widzicie co robi w międzyczasie Knight. I wydaje mi się, że to troszkę powinno Wam też rozjaśnić, jak cała tutaj procedura expienia wygląda. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba ten sposób realizacji. No i dajcie znać oczywiście, ile Wy jesteście w stanie wykręcić na tej miejscówce. No bo tak jak mówię, exp rate tutaj waha się między 4 a 5 milionów na godzinę przy 100%, więc no widełki są dość spore. No i jestem ciekaw, czy komuś udało się wykręcić ponad 5 baniek tutaj. Także oczywiście, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Jeśli film się podobał, łapa w górę. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Powodzenia.